Dyzia, nie podpowiadaj, bo na sam początek mam pytanie. Siemka, ja jestem Adacho i pytanie brzmi, jak myślicie? Jak w świecie Dragon Balla najlepiej można zmierzyć sobie poziom mocy? Myślicie o skauterze? Nie. Najlepszym sposobem na zmierzenie sobie poziomu mocy jest zrobienie quizu autorstwa Marcela Żuka. Marcel Żuk już nie wrzuca nowych quizów, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze wszystkich quizów nie zrobiłem. Mimo wszystko dzisiaj będziemy robić nowy quiz na nowej stronie. Żebyście byli świadomi tego, to nie jest tak, że ja te strony jakoś szczególnie lubię. Nie, po prostu na tych stronach są quizy związane z Dragon Ballem. A jeden ostatnio z widzów, z was, napisał mi w komentarzu, że jeśli chce się dobrze bawić, to żebym wszedł na jeszcze inną stronę, na jakąś tam rozrywkę wprost i tak dalej. Także zaraz sobie przejdziemy do tamtego quizu. Mimo wszystko najpierw chcę zobaczyć, jaki mam poziom mocy i czy uda mi się pokonać Son Goku. Ostatnio Goku przecież nawiązywał do poziomu mocy Goku w Majin Buu Sadze. Mam nadzieję, że to będzie Goku z klasycznego Dragon Balla. Może wtedy udałoby mi się go pokonać. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki poziom mocy miałbyś, gdybyś był bohaterem Dragon Ball Z? W samym Dragon Ball Z Goku zabił tylko 2 osoby i miał... Jakie? Kid Buu, okej. Myślałem o Octopapie. W Dragon Ballu klasycznym dużo osób Goku zabijał. Freeza tak naprawdę pokonał w tej oryginalnej wersji czasowej. My tego nie widzieliśmy, bo w tej linii czasowej, którą oglądaliśmy, to przyleciał Future Trunks. Cell nie. Nikt z oddziału Ginyu. W sadze Saiyan Nappa został zabity przez Vegetę. Vegeta uciekł. Raditza zabił Piccolo. Saibamenów nie zabił. Czekajcie, nie że się czepiam, ale naprawdę nie pamiętam. Kid Buu. Po prostu Buu. To jest pierwsza osoba. A w Dragon Ballu Z? Kto jeszcze został zabity przez Goku? Będzie coś takiego? Dragon Ball Z. King Kai? No nie, no to się nie liczy, to Cell zabił Króla Kaja. Some Alien Guy. Quiz to jest po prostu najlepsze w tych quizach Marcela Żuka. Quiz się jeszcze nie zaczął, a ja już mam takie pytanie, że nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. No dobra, miał on najwyższy poziom mocy w porównaniu ze wszystkimi postaciami. To nie jest prawda, bo był Vegito. Czekajcie, Goku miał najwyższy poziom mocy w porównaniu ze wszystkimi postaciami? Przecież on przegrywał z Buu chociażby, no. Okej. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakby to było żyć w świecie Dragon Ball Z? Czy kiedykolwiek fantazjowałeś o walce z siłami Łza to teraz Dyzi leci. Dyzia, otworzę ci tam drzwi. Wiele razy fantazjowałem na temat Dragon Balla, ale nie o walce z siłami zła, tylko o pewnym zakolaku, ale to nieważne. Z całego wszechświata u boku swoich ulubionych bohaterów? Tak. To jest quiz dla ciebie. Myślisz, że masz to, czego potrzeba, aby pokonać największych wrogów lub zmiażdżyć całą planetę? Czas się przekonać. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że tutaj przynajmniej będę na poziomie Chaozu. Nie wiem, w jaki sposób będzie Marcel Żuk to robił, ale... Dragon Ball Quiz. Jaki jest twój poziom mocy? Jaką masz fryzurę? Jaką masz fryzurę? Co to ma kurwa do rzeczy, no? Skromnie owłosiony. Marcel, co to ma być? Uniwersum One Punch Mana? Czy to jest jakiś... Nie, ja nie jestem... Zobaczcie. Widzicie? Widzicie to? To są włosy. To są włosy. Łysy nie jestem. Skromnie owłosiony jestem. Ciągle ją zmieniam. Nie. Nigdy jej nie układam. To prawda. Jestem łysy, prostą i smukłą. No... Tak naprawdę 3 rzeczy się zgadzają. Nigdy nie układam fryzury, jestem łysy, moja fryzura jest prosta i smukła. No ale najbardziej pasuje chyba to. No dobra, niech będzie. Ja się swojej łysiny nie wstydzę. Także zaznaczam to, że jestem łysy. Ulubiona postać z Dragon Ball? Fajnie, że są tylko 4 do wyboru, z czego jedna to Yamcha. Chyba chodzi o to, że... Chociaż nie, no czekajcie. Nie jest tak, że każdy jest z innej rasy. Vegeta? No ja zaznaczam Vegetę. Akurat Marcel trafił. Ale no, co mają powiedzieć na przykład fani Gohana? Ulubiona postać z Dragon Balla? Nie ma kupa Gohana, rozumiesz? Musisz wybrać Yamcha albo coś innego. Yamcha jako ziemianin, a Goku? Piccolo to Nameczanin, Vegeta to Wegetanin, Yamcha to ziemianin, a Son Goku to Saiyanin. Proste, no Jezu, czego się czepiasz? Idziemy dalej. Nie ma czasu na pytania, bo im więcej się zastanawiam, tym mniej dokładny będzie ten quiz. Czy nosisz zbroję bojową? Głupio się do tego przyznawać, ale no nie. Nie noszę kasku, jak jeżdżę na rowerze. Jak byłem młodszy, jeździłem na wrotkach, to zakładałem ochraniacze na kolana i na łokcie, ale to jedyne zbroje, jakie nosiłem. Nie, ale może powinienem? Chyba powinienem nosić kask, jak jeżdżę rowerem. Moje ciało jest jak zbroja. Wow! Tak, ale jakąś wygodną. To nie było pytanie, czy chcesz, żebym ci jakąś kupił, tylko czy noszę zbroję. Tak, ale jakąś wygodną. Nie, ale może powinienem.
Chyba powinienem. Chyba jak to zaznaczę, to będę miał poziom mocy Umigamy. Bo tutaj Marcel pomyśli, że jak muszę nosić zbroję, to znaczy, że jestem słaby. Czy nazwałbyś Ziemię swoim domem? Oczywiście. Nie. Tak, ale tylko dlatego, że tu mieszkam. Wolałbym ją, no głównie dlatego, że tu mieszkam, ale ja się też dobrze tutaj czuję. Tak, nie chcę opuszczać ziemi, chcę tu zostać. Chcę zostać w Polsce. Ja kocham Polskę. Jaki jest twój styl walki? Znam judo. 7 lat trenowałem judo. Pokazać ci moje medale? Od razu puszczam bułę, łokcia, kołowrotek. Nie, okej, dobra. Salwy najmocniejszych czyli salwy najmocniejszych ataków. Buła, łokieć, kołowrotek. Strategicznie rozpoznaję przeciwnika. To brzmi jak ja. Czekam wpierw na ruch przeciwnika. Nie. Kto wykonuje pierwszy ruch, ten ma już z góry przewagę. Walczę z całych sił do końca. Strategicznie rozpoznaję przeciwnika. To pasuje do mojego stylu walki judo, ale nie daję ruchu przeciwnikowi. Myślę, że dostanę poziom mocy Piccolo teraz. W ogóle to nie jest test na rasę z Dragon Balla. Okazałbyś przeciwnikowi litość? Tak. Rzadko mogę o tym decydować, nie wiem. Raczej nie, chyba że miałbym dobry powód. Nigdy. Zależy jakiemu. Jakbym miał dobry chyba tak, jakbym miał dobry powód. No to nie jest tak, że rzadko bym okazywał litość, ale gdybym walczył z takim Moro, to nie dałbym mu sensu. Tyle wam powiem. Ale gdybym walczył na przykład z takim Tenshinhanem z klasycznego Dragon Balla, który też był antagonistą, ale nie był jakimś złoczyńcą, to bym mu okazał litość, bo go to potem zmieniło, prawda? Moro się nie dał zmienić. Myślę, że miałbym dobry powód, tak. Dlaczego walczysz? Żeby zauważyły mnie dziewczyny. Nie. W obronie ziemi. W obronie to chyba mebli w moim domu. Ja walczę każdego dnia. Wstając z łóżka. Chcę pokazać swoją dominancję nad innymi. Nie. Uwielbiam to. Myślę, że z 4 opcji wybrałbym obronę ziemi. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że inteligentne osoby powinny za wszelką cenę unikać walki, ale jeśli już musisz walczyć, to przynajmniej tę walkę wygraj. Mam nadzieję, że jak już wyjdzie mi wynik, to chociaż mi Marcel wytłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej. Twoja super umiejętność byłaby umiejętność, którą nauczyłem się od swojego mistrza. Myślałem, że nagle mi coś zaczęło wyskakiwać na ekranie, a to tylko mucha. Niszczycielska dla wszystkiego w obrębie pola rażenia. Nie, raczej nie. Szybkie ataki nokautujące wielu przeciwników, jednak nieśmiercionośne. To nie brzmi jak super umiejętność, to brzmi trochę jak wilcze kły jamszy. Długo by się ładowała, ale trafiałaby w punkt i unicestwiała. Ciekawe wybory. AOE tu mamy DPS, a tutaj mamy jakiegoś bursta, a tutaj mamy nic, co w sumie by można było nazwać jakąś nomenklaturą z gier. Umiejętność, której nauczyłem się od swojego mistrza. Myślę, że to najbardziej do mnie pasuje. Co zrobiłbyś ze smoczymi kulami? Stałbym się nieśmiertelny? No, chyba bym użył ich. Stałbym się nieśmiertelny? Nie. Wyzwałbym najlepszego wojownika do walki? Nie. Przywróciłbym kogoś do życia? Znalazłbym miłość. Chyba jeśli już, to bym przywrócił kogoś do życia, chociaż w zasadzie żadnej z tych opcji nie wybieram. Ogólnie nie wybieram żadnej opcji, ale jak już muszę coś zaznaczyć, to przywracam kogoś do życia. Jakiego antagonisty nie lubisz najbardziej? Frieza, Kid Buu, Vegeta, Cell. Myślę, że z tych wszystkich albo Kid Buu, albo Cell. No wiadomo, Frieza to moim zdaniem najlepszy antagonista z Dragon Balla Z, Vegeta to moja ulubiona postać ogólnie. Kid Buu czy Cell? Kid Buu chyba, ale to nie jest tak, że go nie lubię. Wszystkich tutaj z tej grupy lubię, tylko że jeśli miałbym kogoś wybrać, to wybrałbym Kid Buu. Co byś robił, gdybyś nie był wojownikiem Z? No bo oczywiście jestem, prawda? Skupiłbym się na lepszym poznaniu siebie i świata. Zawsze bym trenował, grałbym w piłkę nożną, byłbym aktorem lub modelem. Jako osobistość związana ściśle ze sportem, muszę wybrać pytanie związane z piłką nożną, mimo tego, że to nie jest mój ulubiony sport. Czy kiedykolwiek rozważyłbyś użycie fuzji podczas walki? Tak! Trzeba sobie pomagać! Tak mi mówili moi koledzy właśnie piłkarze, kiedy nie uczyli się całe półrocze, a potem przychodził egzamin i ja tam mówiłem im: kolego, czemu wszyscy chcecie obok mnie siadać na egzaminie? Trzeba sobie pomagać. Oczywiście, że tak. Zawsze. Ja bym chętnie zobaczył, jak to jest być scalonym. Oczywiście, trzeba sobie pomagać. Jaka byłaby twoja śmierć? To już rozumiem, że ostatnie pytanie, tak. Marcel na początku zapytał mnie o moją fryzurę, a teraz mnie uśmierca. Nie zostawiał na mnie suchej nitki. Jaka byłaby twoja śmierć w świecie Dragon Balla? Pewnie zaraz ożywiłyby mnie smocze kule, prawda? To nie jest odpowiedź na pytanie, prawda? Byłbyś z siebie dumny? Cieszyłbyś się z uratowania swoich najbliższych? Ostatnim tchem cieszyłbyś się z uratowania świata? Mam wrażenie, że dwie ostatnie odpowiedzi trochę się ze sobą łączą, ale powiedzmy, że cieszyłbym się z uratowania najbliższych. Zobaczmy, jaki mam poziom mocy. To jest jamsza z żabą na głowie. Twój wynik jest niejednoznaczny. Lepszy niż człowiek, więc budzisz się we wszechświecie Dragon Balla Z i jesteś jamszą.
Przynajmniej jesteś o wiele silniejszy niż przeciętny człowiek. Zobaczcie, jaką grafikę mi dał. Zobaczcie to. No wrzucił mi grafikę z Jamszą, który ma giniu. W zasadzie to nie wiem, czy to giniu jest. Żabę na głowie. Dzięki, Marcel. Liczby rozumiem, że mi nie podasz. No dobrze. Przejdźmy sobie teraz na tę drugą stronę. Jak powiedziałem wcześniej, jest to strona wprost rozrywka. Quiz z serialu Dragon Ball. Pamiętasz Son Goku? Pamiętam. Czy jesteś prawdziwym fanem Dragon Ball i doskonale pamiętasz przygody Son Goku? No ogólnie większość, pamiętam tak. Czas to sprawdzić. Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi twoją wiedzę na temat tego kultowego anime. Przekonaj się, jak dobrze znasz bohaterów, ich przeciwników oraz kluczowe momenty z tej legendarnej serii. Gotowy na wyzwanie? Tak! Oczywiście! Ahoj przygodo! Tak się składa, że na tej stronie chyba jest tylko jeden quiz związany z Dragon Ballem. Wiecie co? Zmniejszę się, bo nie wiem, jak duże będą te pytania, więc nie chcę wam ich tutaj zasłaniać, ale nie wiem, jak długi będzie w ogóle quiz. No dobrze. 10 pytań tylko, okej. Chyba mogę się trochę powiększyć, no niech będzie. Zacznijmy od czegoś prostego. Jak nazywa się główny bohater serii? Dragon? Son Goku? Bulma. Quiz z serialu Dragon Ball. Pamiętasz Dragona? Chyba no średnio. Monkey D. Dragon? Okej, dobra, chyba nie on. Son Goku. O, nie mam nawet... Okej, nie mogę tutaj kliknąć w złym miejscu, bo się już zaznacza. Son Goku został zesłany na Ziemię jako niemowlę, aby zaprowadzić na niej pokój. Zabić wszystkich ludzi, zniszczyć ją. Zabić wszystkich ludzi, bo potem ta planeta miała zostać sprzedana. Gohan to opiekun Son Goku, ojciec Son Goku, dziadek Son Goku. Proszę bardzo. I co teraz? Dziadek Son Goku, ale też opiekun. No i teraz pytanie. Czy autor tego quizu, nazwijmy go roboczo Marcel Osa, czy Marcel Osa, robiąc ten quiz, brał pod uwagę to, jak za każdym razem Gohan był nazywany, dziadkiem Gohanem, nawet w grach oficjalnie jest to Grandpa Gohan, prawda? Ale nie byli spokrewnieni ze sobą krwią. Mimo wszystko, moim zdaniem, i teraz będę szedł zgodnie ze swoimi przekonaniami, rodzina nie zawsze musi być związana ze sobą krwią. Więc ja zaznaczam dziadek. Zgodnie ze swoim sumieniem. Smoczy radar to wynalazek Son Goku, Bulmy, Ulonga. Oczywiście, że Bulmy, póki co łatwo. Ulong to krowa, prosie, kura. W zasadzie co chce. Mógłby być i krową, i kurą, ale na co dzień jest prosie. Prosie! Wypuśćcie mnie, prosie! Na jakim kanale początkowo emitowane były odcinki odcinki mangi? Marcel Osa niestety nie zna różnicy między anime a mangą. No dobrze, na TVN7 wystarczy tutaj. Wydaje mi się, że tak to powinno być. Z jakiej planety pochodzi Son Goku? Vegeta? Kakaro? Otto! Kakaro Otto! Pokażę wam coś śmiesznego. Dzisiaj to było na oficjalnej stronie Dragon Balla. Zobaczę w sumie, czy to dalej jest. Tak wygląda. Na oficjalnej stronie Dragon Balla był... Dalej to jest. Jest w zasadzie dalej taka ankieta, w której my, internauci, mamy zagłosować w taki sposób, żeby wyniki ułożyły Kamehame, prawda? Tak się składa, że póki co wychodzi Kahameme. Uważam, że to jest głupie, bo na Twitterze nie widać, jak wyglądają wyniki, zanim się nie zagłosuje, a potem jak się zagłosuje, to nie można zmienić głosu, więc ja pomyślałem, no wybiorę H. Wybrałem H, okazało się, że to jest drugi wynik, także nie będzie Kamehame, tylko będzie Kahameme. No dobra, niech będzie Kahameme. Z jakiej planety pochodzi Vegeta? Son Goku? Vegeta, tak. Ani Kakaro, ani Otto, ani Marchwiak, ani tak dalej. Ziemski potwór Pilaf ma skórę koloru niebieskiego, zielonego, żółtego. Zacząłem od tej dobrej wiadomości, od tej dobrej informacji. Odpowiedzi znaczy się. Akcja większości opowieści rozgrywa się w 7. wszechświecie, 9. wszechświecie, 4. wszechświecie. Zobaczcie! Trzeba mieć już wiedzę na temat Dragon Balla Super. 7. wszechświecie. Jaki smok miał ukazać się po zebraniu 7 smoczych kul? O, już myślałem, że to będzie pytanie o GT, bo już widzę Lee Shinrony i tak dalej. Shenlong. Póki co chyba łatwy. Znaczy 10 na 10 już mamy, ale wydaje mi się, że to pytanie o dziadka. Tutaj chyba może być jakieś 7... 7 kurwa? Aha. Czyli Son Goku miał zniszczyć Ziemię. Tak naprawdę to żadna z tych
wiadomości nie jest poprawna, biorąc pod uwagę tego nowego, zredkonowanego Bardoka, ale okej. Gohan, tak jak myślałem, Marcel Osa ma proste zasady. Jeśli nie jesteś z kimś związany krwią, to nie jesteś jego dziadkiem, ani ojcem, ani w ogóle rodziną. Był to opiekun, tak, wiem, ale mnie tu wziął. Pytanko podchwytliwe. No to jeszcze jestem ciekaw, gdzie... Na Polsacie? Odcinki może manga była na Polsacie, ale to akurat nie oglądałem. Czekajcie. Odpaliłem Wikipedię. Stacja telewizyjna RTL 7, TVN 7. No przecież to jest powszechna wiedza, no. Czyli na Polsacie jednak. Aha, czekajcie, to może chodzi o Polsat Games. Na jakim kanale początkowo emitowane były... Marcelosa, wyjdź z tej betoniarki. O, dobrze, już resztę mam dobrze. 70%. No kurwa, chujowo znam tego Son Goku. Chujowo znam tego Dragon Balla. Ja się w ogóle nie znam. Dacie głowę? Ja się w ogóle nie znam. 70%? Kto jest autorem tego quizu? Muszę to znaleźć. Jest tutaj napisane? Pocałuj ta w dupę wójta, dobra? Hej, dzieciaki, macie jakieś inne quizy? Macie coś tam? Dobrze, zapłacę. To możecie podesłać, dać link albo namiar w komentarzu. Jeśli się dobrze bawiliście, to możecie zostawić lajka, możecie zostawić suba na dole, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się niebawem i dajcie mi znać, jeśli rozwiązywaliście te quizy, jakie wy mieliście wyniki. Jeśli ktoś miał więcej niż 70%, kłaniam się w pas i obnażam przed wami swoją łysinę. Diana. O, rozmazany byłem, to powiem jeszcze raz. Diana.